Zapraszam na szaleństwo w Beskidach. Góry zimą to prawdziwy kosmos. Pokażę wam szczyty pokryte śniegiem, które wyglądają jak z bajki, a przy okazji poznacie skalę trudności oraz skąd wyruszyć na wędrówkę. Jednym słowem, przygotujcie się na porządną dawkę przygód i zostańcie ze mną do końca, bo będzie się działo. Najpierw pędzimy na Wielką Raczę, a naszą przygodę zaczynamy w Rycerce Kolonii, gdzie już na starcie mamy bonus. Darmowy parking. Po zaparkowaniu ruszamy żółtym szlakiem, który jakby wyjęty jest z bajki. Śnieg skrzypi pod butami, a zimowy krajobraz zapiera dech w piersiach. To będzie wyprawa, której nie zapomnicie. Gdy docieramy na Wielką Raczę, czeka na nas prawdziwa wisienka na torcie. Ten malowniczy szczyt to prawdziwa perła Beskidu Żywieckiego. Wokół nas rozciągają się lasy, a na szczycie przepiękna polana i taras widokowy. Możemy podziwiać stąd przepiękną górską panoramę, która wygląda jak żywcem wyjęta z pocztówki. A jeśli zgłodniejecie, to tuż obok szczytu czeka na was schronisko PTTK. Idealne miejsce na gorącą czekoladę czy kawałek sernika. A dla miłośników białego szaleństwa niedaleko znajduje się kompleks narciarski. Teraz zabieram was na kolejną górską przygodę. Tym razem na Królową Beskidów, Babią Górę. Przygotujcie się, bo to będzie coś wyjątkowego. Startujemy z przełęczy Krowiarki, gdzie znajduje się parking. Właśnie stąd ruszamy na podbój tego magicznego szczytu. Można wybrać dwie drogi. Albo czerwonym szlakiem, który jest krótki i prosty, albo zielonym i czerwonym przez Zawoję Markową, co jest trochę jak wybór między kawą a herbatą. Obie opcje mają swój urok, ale każda smakuje inaczej. Na Babiej Górze nigdy nie jest tak samo. To góra kaprysów i niespodzianek. Możesz zacząć wiosennie na dole, a na górze zmienić się w Eskimosa. Mgła, wiatr, śnieg to jej specjalność. Dlatego, moi drodzy, ubierajcie się warstwowo. I pamiętajcie o rakach czy raczkach, bo Babia nie lubi nieprzygotowanych gości. W plecaku miejcie latarkę, mapę i folię NRC, a w telefonie numer do GoPr. Lepiej dmuchać na zimne. Ja osobiście polecam wejście na Babią Górę czerwonym szlakiem od przełęczy Krowiarki. Powrót przez przełęcz Brona do schroniska i dalej na parking. To daje nam fajną pętlę i widoki, które zapierają dech w piersiach. No powiem wam, że jest po prostu jaki tu jest widok. Patrzcie tylko, a jak będziemy wyżej, to będzie już na pewno odjazd. Jest! Na szczycie przy dobrej pogodzie Tatry będą jak na wyciągnięcie ręki, a zachód słońca koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy. Ten szlak nigdy nie zawodzi. Czas na kolejny przystanek naszej górskiej wyprawy. Przygotujcie się na spotkanie z jednym z najbardziej malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego. Barania Góra to taki szczyt, który sprawia, że chce się tu wracać. To drugi najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim zaraz po Skrzycznem. A fajne jest to, że łączy je zielony szlak, który pokonacie w około 3 godziny. Na szczycie Baraniej Góry czeka na was niewielka wieża widokowa. Kiedy tylko spojrzycie z niej na horyzont, poczujecie się jak odkrywcy. Tatry, beskidzkie szczyty, słowackie, fatrzańskie wierzchołki. Wszystko to maluje się jak obraz mistrza pędzla. Ja osobiście polecam podejście niebieskim szlakiem z Wisły Czarne. To trasa, która sprawi, że zapomnicie o całym świecie. Kurczę, jest tak świetnie. No normalnie jest, no przepięknie, no. Przepięknie. Te czapy śnieżne, coś nieprawdopodobnego, no. Kurde. No pięknie. No dla takich chwil naprawdę warto żyć, no. No może bez przesady, ale warto tu na pewno dla takich chwil przyjechać, no. Nie, no jest świetnie. A powrót warto zaplanować koło schroniska na Przysłopie. To jak wisienka na torcie po solidnej dawce górskich widoków. A teraz przenosimy się na szczyt, który jest jak gwiazda roka Beskidu Śląskiego. Mówię oczywiście o Skrzycznem, najwyższej górze tego pasma. Jeśli jesteście kolekcjonerami korony gór Polski, to Skrzyczne to obowiązkowy punkt na waszej liście. Wyobraźcie sobie strome podejście, które wystawia na próbę każdego miłośnika gór. Tak właśnie wygląda droga na Skrzyczne ze Szczyrku.
ale dla wolących podziwiać krajobrazy bez zadyszki jest kolejka linowa. Wjazd nią to gwarancja cudownych widoków na Kotlinę Żywiecką i polskie Beskidy. Stojąc na szczycie Skrzycznego, na wysokości 1257 metrów, poczujecie się wyjątkowo. Każdy z nas chce, żeby przygoda w górach nigdy się nie skończyła i nasza będzie trwała dalej. Teraz wspinamy się na Klimczok. Gdy stoicie na jego szczycie przy dobrej pogodzie, otwiera się przed wami panorama niczym z najlepszych górskich marzeń. Skrzyczne i Babia Góra, a w dalekim horyzoncie nawet majestatyczne Tatry. To widoki, które zapadają w pamięć na długo. Klimczok to jeden z tych szczytów, który jest równocześnie popularny i łatwo dostępny. Idealny na górski debiut czy rodzinny wypad. A ja polecam szczególnie szlak z Bystrej i zostanie na Klimczoku na zachód słońca. Wtedy to miejsce zmienia się w coś magicznego. Kolory nieba mieszają się z górskim krajobrazem, tworząc widok, który trudno opisać słowami. To trzeba zobaczyć na własne oczy. To coś kapitalnego, no. Tak przepięknie. Zachód słońca zimą w górach jest po prostu zjawiskowy, no. Naprawdę. I teraz tutaj nie słychać niczego. Następna stacja naszej zimowej wyprawy to Pilsko, prawdziwy klejnot w koronie górskich wyzwań. Przygotujcie się, bo to będzie trasa dla tych, którzy góry mają we krwi. Ja polecam na Pilsko wybrać się z Korbielowa, przez schronisko na Hali Miziowej. To tutaj, w zimowym sezonie, spotkacie miłośników skituringu. Ten sport zyskuje coraz więcej fanów, a Pilsko to raj dla amatorów tej aktywności. Szczyt leży na Słowacji, więc lepiej być na to przygotowanym i pamiętać o jednym ważnym aspekcie – ubezpieczeniu. Na drogę powrotną ja wybrałem szlak niebieski przez Przełęcz Glinne, wzdłuż granicy i to w nocy. Jednak jest to opcja dla tych, którzy w górach czują się jak ryba w wodzie i nocy się nie boją. Ale jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z górami, to bądźcie roztropni i powrót zaplanujcie w ciągu dnia.